Cześć, witam Was w 109 vlogu. Jest to vlog rozpoczynający taką miniserię ze zlecenia, które robiłem u przesympatycznej młodej pary, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że pozwoliliście mi nagrywać, zaufaliście mi, daliście mi swój, że tak powiem w cudzysłowie oczywiście, nowy dom do przerobienia. Jest to bliźniak, domek jednorodzinny i tam trzeba było zrobić kilka modernizacji, kilka przeróbek elektrycznych i hydraulicznych. No, oczywiście starałem się to zrobić tak, jak sobie właśnie ci ludzie zażyczyli. Zresztą odebrali pracę. Z tego, co powiedzieli, byli zadowoleni, co dla mnie jest najważniejsze, bo najważniejsze to jest właśnie zadowolenie klienta. Tutaj, z tego, co wiem, chyba prawdę mówili, byli zadowoleni z tego, co zrobiłem. A jak to robiłem? Co robiłem? Będziecie mogli wszyscy zobaczyć, że tak powiem, ocenić. Tak pokrótce powiem Wam, że tak, było więcej, w większości były przeróbki elektryczne, przeniesienie punktów, jakichś tam włączników, gniazdek, montaż część nowej instalacji, doprowadzenie nowej instalacji, i przeróbka mała hydrauliczna, czyli przeniesienie punktów wody, odpływów, dorobienie nowych. A jak to wychodziło, oczywiście też zobaczycie dzisiaj. W tej pierwszej części będziecie mogli zobaczyć przeniesienie punktów wody i odpływu pod umywalkę i pod wannę, i część elektryki. W drugiej części, czyli już za tydzień, będzie sama elektryka. I w trzeciej części będzie znowu troszkę elektryki i troszkę hydrauliki. W trzeciej części będzie właśnie podciągnięcie nowych punktów, czyli gniazdek pod taki specjalny filtr wody i pod pralkę i suszarkę w takiej pralni, że tam Państwo sobie zaplanowali właśnie mieć pralkę, czyli tam musiałem podciągnąć wodę, odpływ do pralki. I gniazdko oczywiście bezpośrednio do bezpiecznika przewodem 2,5 kwadrat, tak żeby ta pralka i suszarka mogły bezpiecznie pracować. Do tego filtra wody też oczywiście przewód 2,5 kwadrat do gniazdka, to tam nowe gniazdko i osobny bezpiecznik właśnie na tą pralkę do pralni i na ten filtr wody. Odprowadzenie brudnej wody po filtrze, czyli do kanalizacji, odprowadzenie wody do pralki, i zasilanie wody do pralki. To będzie wszystko w trzeciej części. W drugiej części sama elektryka, bo była burzona ściana. Trzeba było tą instalację poukładać, przełożyć punkty, popodłączać. A dzisiaj, tak już wspominałem, będzie z hydrauliki, będzie przeniesienie punktów wody do umywalki i do wanny, czyli przeniesienie na drugie miejsce, tam gdzie sobie Państwo zażyczyli. I odrobina elektryki, ale nie uprzedzam. Zapraszam, zapaszcie sobie kawę, ciasteczka, czy co tam, czy piwko. I oglądajcie, bo te 3 vlogi będą trochę dłuższe niż standardowe, ale też nie chciałem ich rozciągać na ileś tam odcinków, także jeden odcinek z jednego dnia, 3 dni tam siedziałem, robiłem i z tych 3 dni, tydzień po tygodniu Wam przedstawię to, co robiłem. A jeśli tam Państwo się zdecydują, będą chcieli, żeby jeszcze coś tam im robić, oczywiście bardzo chętnie tam pojadę i zrobię, jeśli będę potrafił, umiał, to się za to zabiorę, i oczywiście też to nagram. Także na dzisiaj tyle, miłego oglądania, i już dzisiaj też zapraszam na przyszły tydzień na część drugą i za 2 tygodnie na część trzecią. Do zobaczenia za tydzień, cześć!
No hej, moi drodzy, teraz jadę na robotę. Nie wiem, to na pewno nie jest na jeden dzień. Jedź prosto. Nie jest na jeden dzień. Jest to domek Szeregowiec w stanie deweloperskim i tam mam zlecenie kilku takich Za przeróbek. 600 metrów. Na rondzie zjedź drugim zjazdem w Dębogórska. Kilka przeróbek, czyli gdzieś jakieś przeniesienie gniazdek, przeniesienie punktów wodnych, czy tam odpływów. Także troszkę roboty jest. Ja podejrzewam, że na 2-3 dni. Także taka większa robota. Postaram Wam się, że tak powiem, zrelacjonować pokrótce, bo wszystkiego Za 300 metrów. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Wszystkiego rzecz jasna nie będę nagrywał, tylko te takie ciekawsze elementy, bo jakbym wszystko nagrywał, to by to serial brazylijski wyszedł, tak w cudzysłowie. Ale nie, jeśli tam będę mógł nagrywać, podejrzewam, że tak, to pokażę Wam to, co tam mniej Na rondzie więcej zjedź drugim zjazdem w Dębogórska. pokażę Wam, co tam robiłem, co miałem do zrobienia i tak dalej. No i tutaj podejrzewam, będę mógł wykorzystać laser, który Wam poziomicę. Za 400 metrów. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem w Chełmińska. Tą poziomicę laserową będę chyba mógł wykorzystać w końcu, bo tam będę miał kilka jakichś tam takich prac. No ale zobaczymy jak to będzie. Nie uprzedzam faktów. W każdym razie jak będę mógł, to oczywiście ponagrywam i pokażę Wam to, co robiłem. Także do zobaczenia na miejscu, mam nadzieję. No, tej pracy zaczynam od piętra, a dokładniej od łazienki, bo tutaj jest trochę przeróbki instalacji elektrycznej i hydrauliki i dzisiaj właśnie to będę robił. Czyli ten włącznik i to gniazdko będę musiał przenieść w róg, zaraz zobaczycie gdzie. No oczywiście muszę to rozebrać wszystko, bo tutaj zrobię przyłącza do przedłużania po prostu przewodów. Czyli to wszystko muszę porozbierać. Oczywiście prąd wcześniej wyłączyłem, żeby nie było. Tu mamy włącznik, tu mamy gniazdko. I to będziemy przenosić właśnie tutaj, żeby było wszystko w jednym ciągu. No, tutaj zostawiam, bo tu będę korzystał z prądu. Te włączniki, to gniazdko z tego tutaj właśnie powypinam, bo tutaj nie będzie już, bo cała umywalka się przesunie bardziej na środek i tutaj klient sobie według projektu zażyczył, żeby to wszystko poprzenosić. Tutaj zakładam kostki Wago, bo potem będę się wpinał tutaj z nowymi przewodami. I tak, tu mamy przygotowane, teraz będziemy mogli zabrać się za cięcie bruzdy, kucie do przeprowadzenia właśnie nowego przewodu. Tu jeszcze przymierzę właśnie w ten sposób puszki. Tę jedną puszkę oczywiście później wypnę,
ale wpiąłem ją sobie, żeby sobie ułatwić, no, żeby równe odstępy były od puszek, żeby potem w jednej ramce potrójnej wszystkie 3 ładnie pasowały. No i teraz mój ciężki sprzęt. Oczywiście jak zawsze przed każdą pracą troszkę smaru. I tutaj otwornicą porobię otwory teraz na te 2 puszki właśnie, które będę przynosił z tamtego miejsca pierwotnego. No i lecimy tutaj z otworami. Tą jedną starą puszkę zostawię, bo to gniazdko zostanie. Tu zrobię 2 puszki dodatkowe, żeby przenieść właśnie z tamtego miejsca tutaj, żeby to w jednym ciągu było. No i otwory pod puszki mamy, teraz troszeczkę podkuć, żeby te puszki ładnie wpasować, żeby nie sterczały nigdzie. Mała przymiarka, jeszcze trochę, jak widać, trzeba podkuć. Jest przymiarka. Można było wywalić wielką dziurę, że puszka by wpadła, ale no chyba nie na tym polega to. O, teraz ładnie puszka weszła. Puszki. Tutaj pył, ten brud wybierzemy. No i puszki mamy teraz bruzdownicą wzdłuż tu właśnie do tych puszek, żeby przyciągnąć w linii prostej nowy przewód właśnie do tych puszek. No i odkuwamy po bruzdownicy, tutaj wysiłku wielkiego nie ma, to ładnie, szybko, sprawnie idzie. No i teraz tutaj się trzeba podkuć, żeby wprowadzić przewody do tych starych puszek. Bo jak pamiętacie, jedna puszka była na włącznik do światła, a druga była na gniazdko. W sumie to mogłem z tamtego gniazdka przeciągnąć przewód i by w drugim gniazdku był prąd, no ale klient chciał właśnie, żeby te przewody były osobno, także no, robiłem tak, sobie życzył. Teraz jak widzicie, nawiercam otworki właśnie pod uchwyty na przewód. Teraz wybijam otwory, żeby przeprowadzić przewody. No i nowy przewód.
Tutaj przewód puszczę za puszką, jest na tyle głęboko, że przewód spokojnie może iść za puszką i tylko wyjdzie od tyłu właśnie tutaj. W puszce wyjdą przewody do podłączenia. Teraz odizoluję kawałek. Niektórzy zostawiają, ja odizolowuję, a przewód fazowy zabezpieczam właśnie kostką Wago, to później zobaczycie. Teraz od tyłu właśnie przekładam przewody. Układam puszkę, tam sprawdzałem, czy wszystko pasuje, nic nie wypycha i teraz mogę położyć przewód właśnie do tych starych puszek, do których się tam potem wepnę. I tutaj uchwytami właśnie łapię ten przewód, żeby nigdzie nie odchodził. No i tutaj odizolowuję, no to normalne, bo tu od razu będę się wpinał w te przewody, które były jako gniazdko do gniazdka i potem tą puszkę po prostu zaślepię, będzie można to tam zatrzeć zaprawą i śladu nie będzie. No i tutaj, jak widzicie, odizolowuję ten fazowy przewód i założę tutaj kostkę Wago, żeby tam nikogo nie popieściło, czy też nie było później jakiegoś zwarcia, bo prąd cały czas potem w instalacji będzie. Tu jeszcze sprawdzam napięcie, czy jest, bo to tam Wam nie pokazywałem, ale latałem, włączałem, wyłączałem bezpieczniki, no nie wszystko przecież pod prądem robiłem. Teraz spinam te wszystkie przewody. Poukładam je w puszce i tu będzie można generalnie to zaślepić. I to jeszcze przewody do włącznika do światła. Tu też oczywiście już przygotowuję na gotowo. Tutaj wystarczy przewód dwużyłowy, bo to jest tylko do włączenia światła. No i mocuję przewód właśnie w tej bruździe, którą wcześniej przygotowałem. No i tutaj też przygotuję i od razu to wszystko ze sobą zepnę.
Bo tak mówiłem, te puszki będą zaślepione, także ich w ogóle nie będzie. Teraz jeszcze oczywiście sprawdzam, czy napięcie jest tak, powinno być. Jest ok, to czyli można to też poukładać i zaślepić. I tu też te przewody pochować, jak widzicie, ten fazowy przewód zabezpieczyłem kostką wagą. No i tutaj właśnie te zaślepki, o których mówiłem, to będzie można zatrzeć zaprawą i śladu nie będzie. No, tym młotkiem dobijam, tak żeby tam troszeczkę pod tynk weszło, żeby potem ładnie to mógł sobie zarzucić zaprawą. No i teraz bierzemy się za sufit. Tutaj klient zażyczył sobie 3 punkty świetne. Także no, muszę odzyskać ten kabel, który był pierwotnie. To znaczy, no muszę tutaj ręcznie podkuwać, bo no, żeby tego kabla generalnie nie uszkodzić. Także tutaj no, przecinaczkiem delikatnie odbijałem zaprawę, tynk i kabel kawałek po kawałku wydobywałem spod tego właśnie tynku, spod tej zaprawy i go potem wykorzystam właśnie do pierwszego punktu świetlnego, bo będzie całkowicie przeniesiony w inne miejsce. Ale akurat tutaj powiem Wam, było fajnie, że nie musiałem sztukować tego pierwszego. I tutaj właśnie teraz też bruzdownicą robię, szykuję pod bruzdy, pod przewody, bo to jak widzicie tutaj w takie, nie wiem, L, nie L, te światło ma być, no tak zaprojektowane, tak robię, jak sobie klient zażyczył. I tutaj te światła będą połączone szeregowo, czyli jedno będzie zasilało drugie. Takie, tak mówiłem, coś w kształcie L, coś w tym rodzaju będzie. No i teraz tutaj to już dłutem elektrycznym, udarowym już tutaj odkuwam, bo tu jak to na suficie żywy beton, także chociaż po bruzdownicy i tak ładnie to wszystko odchodzi. Że tutaj będziemy mogli zaraz ponawiercać jeszcze też oczywiście na uchwyty i wtedy położyć kable. No i teraz właśnie nawiercam na te uchwyty na przewody dość gęsto, żeby ten kabel gdzieś tam nie wystawał poza no, światło sufitu, że tak powiem. Także tutaj nie żałuję tych uchwytów, lepiej więcej jak mniej, bo potem, żeby tam osoba, która będzie murowała, czy tam tynki kładła, no, że tam kabel wychodzi, czy coś w tym rodzaju. Także no, tych uchwytów, jak mówiłem, nie żałowałem. Dałem ich sporo tu na suficie, tak żeby ten przewód ładnie dolegał i się ładnie schował. I teraz jak widzicie, ten stary przewód, który wydobyłem,
Przesuwam go po prostu w inne miejsce no nazwijmy to do tej pierwszej lampy i będzie to przewód ten główny zasilający. No i tu jak widzicie go starczyło aż z nadmiarem. I teraz nowy przewód, tak jak tutaj widzicie pod lampą, lampy tam widziałem były dość duże, mają te puszki, także tam spokojnie szeregowo można te wszystkie lampy podłączyć, czyli od lampy do lampy będzie połączenie. No i tu mamy kolejną lampę i jeszcze jedną lampę właśnie w poprzek, tak jak mówiłem, tak coś w rodzaju literki L by wyszło. No i tu właśnie ten przewód i od tej drugiej lampy właśnie będzie szedł przewód do trzeciej lampy. I teraz kolej tutaj znowu na ręczne kucie. Tutaj przewód był do lampki, do podświetlenia lustra czy lampki nad lustrem. Tutaj będzie przenoszone i woda, i tak jak mówiłem, na środek bardziej, także no ten przewód też musiałem przenieść na środek bardziej. Zresztą tutaj też dodatkowo będzie jeszcze instalacja do światła górnego nad umywalką. Także no tak jak widzicie, tutaj też przewód wydobywałem, no że tak powiem ręcznie, nie młotem udarowym, żeby nie uszkodzić tego przewodu. Także go podkuwałem tam po trochę wydobywałem, żeby go po prostu wykorzystać. Zresztą tutaj w ścianie szło więcej przewodów, także powiem wam, że tutaj no było też dość ryzykownie młot udarowy używać. No tak jak odkryłem, to już widziałem, tak widzicie tutaj nawet szedł jakiś dodatkowy kabel, także to wszystko musiałem delikatnie przecinaczkiem podkuwać, poodkrywać. No i ten przewód właśnie szedł do góry sobie. Jego też tak fajnie było, że można było go wykorzystać do górnej lampy właśnie na suficie, nad umywalką też. Tego przewodu starczyło. No i standardowo tutaj właśnie przy tym przewodzie, gdzie przechodzi, tu będzie przecinało. To tu tak dwa uchwyty, żeby ładnie docisnąć nad tym przewodem. No i reszta tak na te uchwyty właśnie na przewód. No i teraz właśnie montuję, jak widzicie, montuję. Ten kabel jeden tam został gdzieś w ścianie, nie wiem gdzie on nawet szedł, do czego. A ten właśnie co wydobyłem będzie szedł teraz do sufitu. I będzie tam lampa wisząca bezpośrednio nad umywalką. No
No i łazienkę mamy zrobioną, teraz pora na pokój. Sypialnia. Tutaj klient sobie zażyczył zamontowanie 2 gniazdek trochę wyżej niż, bo tu jedno, jak widzicie, przy podłodze było, a tutaj klient sobie zażyczył na 70 cm od podłogi. Tutaj, jak widzicie, laser, który pokazywałem Wam, jak kupiłem, tutaj się bardzo przydał, bo w jednej linii, żeby te gniazdka wychodziły, miało być równiutko, no to starałem się zrobić to, no, że tak powiem, bardzo równo, więc ten laser tutaj mi się bardzo przydał. No i teraz oczywiście najpierw otwornicą pod puszki otwory. No i podkuwanie, no tutaj powiem Wam, będę musiał podkuć też ręcznie, bo od tej puszki na dole do góry, no nie wiem, jak tam przewody za bardzo szły, więc musiałem najpierw przy puszce oczywiście podkuć ręcznie, żeby zobaczyć, czy gdzieś tam jakiegoś przewodu nie idzie, żeby nie przeciąć, a potem już jechałem młotem udarowym. I tak powiem Wam, miałem szczęście, bo tam jeden kabelek szedł w poprzek, prawdopodobnie telewizyjny, ale na szczęście go nie uszkodziłem, także no, miałem dużego farta. No, jak widzicie, tutaj tak w poprzek idzie ten telewizyjny kabel. No i teraz oczywiście bruzdownicą pod kabel, żeby od puszki do puszki przeciągnąć. No i teraz możemy to ładnie odkuć wszystko i kłaść przewód. No, bruzdę mamy zrobioną, czyli możemy jeszcze oczywiście otwory na uchwyty. No i teraz zaczynamy od, że tak powiem, ostatniej puszki. Będziemy szli tam w kierunku pierwszej od okna, tam gdzie będzie zasilanie. No i teraz można położyć właśnie przewód. I tu oczywiście też przytniemy i tu przy puszce, no po prostu przy gniazdku będzie połączone szeregowo z tym drugim, z tą drugą puszką. No
No i teraz w dół i tam, gdzie było gniazdko, będzie puszka połączeniowa po prostu. Tutaj przewód widzieliście za pod tym przewodem właśnie, który szedł bodajże telewizyjnym. To ten kabel przełożę do puszki, się wepnę. No i tutaj przełożyć właśnie będzie taka typowa puszka połączeniowa na miejscu, gdzie miało być gniazdko, bo on powiedział, że on tam gniazdka po prostu nie chce na dole. No i tu, jak widzicie, zabezpieczam przewód fazowy. I teraz wpinam się tutaj w kostki, czyli uziemiający, neutralny i fazowy. No i przewody układam w puszce, zaślepiam, to będzie można zatynkować i śladu po tym nie będzie. Jeszcze tylko sprawdzę napięcie oczywiście po włączeniu bezpieczniku, bo robiłem bez prądu i pokój mamy zrobiony. Teraz z powrotem wróciłem do łazienki i została hydraulika, czyli przeniesienie wody i odpływu właśnie też tak mniej więcej na środek łazienki. No bo tak jak mówiłem, taki klient ma projekt, tak sobie zażyczył. Czyli muszę wydobyć tę część tej instalacji wodno-kanalizacyjnej, która była, i tutaj się wpiąć i bardziej w kierunku środka to przesunąć. No ja tutaj oczywiście moja niezawodna bruzdownica bardzo mi ułatwia pracę, mniej kucia jest, bo jak ponacinam sobie, to potem łatwiej wykuć tą bruzdę. I tutaj, jak widzicie, mogę i głębiej się wcinać i płyciej, to zależy od potrzeby. Tutaj ściana była generalnie z gazobetonu, także nie było jakiegoś tam większego problemu z cięciem. Tylko tyle, że się pyliło, mimo że było podłączone do odkurzacza. Także tutaj ponacinałem to dość tak srogo i teraz właśnie młotem ładnie wszystko odskakuje, odchodzi. Także będę mógł tutaj spokojnie schować i tą rurkę odpływową i rurki wodne. No i teraz tutaj właśnie rurkę sobie przymierzam, ile potrzebuję. Zaznaczam miejsce, gdzie ją uciąć. No i jak widzicie, obcinam niepotrzebny kawałek. No i oczywiście musi być pasta poślizgowa, żeby, już wam kiedyś mówiłem, żeby używać, nie wiem, mydła w płynie, jak się nie ma pasty poślizgowej, czy nie wiem, płynu do naczyń, ale żeby zawsze te uszczelki przed montażem właśnie przesmarować. Wtedy jest pewność, że ta uszczelka się nie zerwie, nie podwinie.
Zresztą ta pasta poślizgowa też konserwuje w jakiś sposób te uszczelki, także jest pewniejsze, że dłużej po prostu pobędą. Korek, który wyjęłem z tamtego przyłącza, wkładam tutaj, no i tutaj jak widzicie w prosty sposób jest przedłużony odpływ. Być może nie widać, ale to będzie poletką po skosie. No teraz przygotowuję listwę pod uchwyty, pod zaworki. Czyli takie kolanka ze skrzydełkami. Tutaj na tą listwę zamontuję, przykręcę. Wtedy to jak będzie zamurowane, no będzie pewne, że się ta rurka peksa nie ukręci, nie wygnie, że to będzie stabilne przy wymianie czy montażu zaworków. No i teraz jak już tam se przygotowałem, to docinam, odmierzam rurki na długość, żeby to wszystko ładnie ze sobą spasować. I tutaj oczywiście jedna rurka wyższa, druga niższa. Kalibratorem oczywiście no zawsze trzeba robić, bo żeby te uszczelki w tych kształtkach się nie pozawijały. Wtedy ładnie kształtka wchodzi bez problemu. Teraz jeszcze właśnie przymierzę rurkę wodną. Dotnę na wymiar. No i teraz to wszystko będzie można zaprasować, połączyć i tutaj będzie no, prawie że zrobione. Teraz wygodnie jest to właśnie zdjąć, pozaciskać najpierw właśnie na tych rurkach, a potem założyć to na te rury, które były w ścianie i wtedy zacisnąć. Przynajmniej w tym przypadku no, tak było o wiele wygodniej. No i teraz całą instalację zakładamy właśnie na te rurki, które mówiłem. W tych kształtkach jest to dobre, że to można obracać nawet po zaciśnięciu. I teraz właśnie zaciskamy na tych rurkach, które ze ściany wychodzą. No i tutaj mamy przyłącze gotowe, jeszcze tylko z powrotem trzeba założyć tą rurę odpływową. Ją ściągnąłem, żeby wygodniej po prostu było pracować. Układamy te wszystkie rury i tam jest gotowe. Teraz tutaj to jest do wanny. No tutaj jak widać dość głęboko było to wszystko schowane. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo tu odkuwam, bo będzie przenoszone w inne miejsce po prostu. Czyli podobnie jak w przypadku umywalki, to wszystko odkuwam, wycinam te podejście, które było.
To wyrzucamy i teraz tutaj trzeba znowu zrobić bruzdy pod rurki, tym razem tylko pod rurki wodne, bo odpływ jest w podłodze, tam tego nie trzeba przerabiać. Po prostu tu klient w innym miejscu chciał mieć podłączoną baterię. No i tu jak mamy wycięte, to dłutem też oczywiście tą bruzdę odkuć i wtedy będzie można położyć rurki. Tu jak widzicie, jak jest ponacinane, bez żadnego problemu ładnie te bruzdy można wykupać. No i tu mamy bruzdy wykute, także możemy powoli zacząć podłączać przedłużki do tych rurek. Tu oczywiście kolanka. Najpierw ciepłą wodę. No i tutaj też na odpowiednią wysokość docinamy tą rurkę, może tak powiem starą, która wychodzi ze ściany, żeby szła nad tą od czerwonej, od ciepłej wody od czerwonej. No i też oczywiście zakładamy kolanko, tutaj możemy zacisnąć od razu. No i teraz na rurę zakładam kolanko, bo tam w ścianie będzie zakręcało, żeby się łączyło z drugą ścianą, także zaciskam sobie kolanko i wtedy przyłożę kolanko do końca ściany i odmierzę sobie, ile mi rurki potrzeba, żeby dociąć. Teraz jak widzicie, w sam róg wciskam te kolanko i tutaj sobie odmierzam, jaka długość rury mi potrzebna. No i tutaj jak widzicie ładnie pasuje, także ona będzie ściśle dolegała do ściany. To jeszcze mała przymiarka i można od razu zacisnąć. I podobnie w przypadku zimnej wody dokładnie tak samo robiłem. No i tutaj już trochę przyspieszyłem, połączyłem te rurki, została jeszcze końcówka, czyli doprowadzenie do tej listwy z tymi uchwytami, gdzie będzie podłączona bateria. Listwy są już takie fajnie na wymiar pod właśnie baterię, że wtedy nie trzeba jakoś kombinować, czy
odległości ustawiać, bo ta listwa już ma, no, że tak powiem, fabryczne odległości ustalone na te właśnie kolanka, które się przykręca do tej listwy. Rurki sobie tu zawsze docinam, zawsze trochę dłuższe, żeby potem przymierzyć listwę, odznaczyć i wtedy równo dociąć. Ale najpierw oczywiście tutaj, tak jak mówiłem Wam, ja zawsze po kolei każdą kształtkę zaciskam, nie zostawiam, nie składam wszystkiego i zaciskam później po kolei, tylko na bieżąco zaciskam wszystkie kształtki. No i teraz właśnie, jak widzicie, przykładam tą listwę i będę mógł sobie odmierzyć tyle, ile mi potrzeba tej rurki, żeby dociąć. No i teraz go kalibratorem zrobić te rurki, założyć listwę, zacisnąć i w sumie jest instalacja przeniesiona, zrobiona. No i mamy wszystko pozaciskane, pomontowane. Teraz tylko to ustawić w pionie, oczywiście założyć korki, bo wodę będzie trzeba puścić. Tutaj też oczywiście to wszystko skróciłem, bo tam jak ustawiałem, tak jak mówię, korki tutaj pozakładałem. Korki, puściłem wodę, posprawdzałem, czy wszystko trzyma, jest szczelne i na dzisiaj powoli kończyłem pracę. Następna była na drugi dzień, ale to zobaczycie już w przyszłym tygodniu. Także na dzisiaj tyle. Także moi drodzy, na dzisiaj skończyłem. No trochę zrobiłem, jest kurde w 5:30. No tak na dobrą sprawę od 9:30 zacząłem, czyli gdzieś tak 8 godzin robiłem. Ale jestem wypompowany. Trochę kucia było, tak jak widzieliście, no tych kabli trochę trzeba było poprzekładać, a tą wodę poprzekładać, przesunąć w inne miejsce, także góra jest zrobiona. Jutro niedziela, to odpoczywam, w poniedziałek mam inne roboty, a we wtorek będę dół robił, także też oczywiście nagram, ale to już będzie druga część, bo ten materiał pewnie i tak będzie długi, filmik wyjdzie, ale no jak widzieliście, wszystko chyba powychodziło. Mam nadzieję, że zleceniodawcy zadowoleni. Ogółem bardzo sympatyczni ludzie. Pozdrawiam serdecznie. Także co, ja kończę na dzisiaj i do zobaczenia przy następnych robotach.